Witam Was na kolejnym odcinku po krótkiej przerwie. Ja tutaj teraz jestem w trakcie łamigłówki, którą mamy w pokoju, w sypialni mamy Darena. No i tak, zapomniałem wziąć czasopism ze stolika w poczekalni w szpitalu i to też musicie zrobić, jeżeli chcecie dalej ruszyć fabułę. No i ja tutaj już sobie to ułożyłem tak, żeby w miarę Was nie męczyć, ponieważ to jest obrazek kościołu w Wormhill. No i tutaj mam zrobione to i to, czyli mamy praktycznie zrobione, tylko mamy 2 na 3, także myślę, że już z tym powinienem sobie poradzić bez jakichś większych kłopotów. Taką mam przynajmniej nadzieję. Chociaż może też niekoniecznie, ponieważ próbowałem to już raz nagrywać i niestety nie wyszło mi to zbyt Nie, dobra, jest. Okej, mamy. Bierzemy skrzyneczkę. Tutaj chyba nic nie... Albo pudełko, no pudło najpierw zobaczymy. A packet of cigarettes. Is Mom a secret smoker? Oh, there's just playing cards in it. I'd have been surprised. Dobra. Troszkę muzyka za głośno gra, także muszę sobie to poprawić. Na 70%. Nic to się nie zmieniło, no ale nieważne. A little wooden box. I've never seen it before. Ah, there's Mom's transfer book. That's what I was looking for. I'll take both. No, czyli mamy wszystko, czego nam trzeba właściwie. I tak. Cofamy się. Tak jak mówiłem, tutaj są czasopisma, które wziąłem z poczekalni w szpitalu. No i teraz wychodzimy. A, to nie... Dobra. I teraz tak. Zrobiliśmy już układankę. I teraz leziemy dalej. No właśnie. Jeszcze wszystkiego do końca chyba nie sprawdziłem stamtąd. Aha, dobra. Musimy otworzyć książeczkę czekową. Prawym. I don't know about all this kind of stuff. Let's see. I reckon that these are my mom's account transactions. This is the rent, and here's $18, 45 to the phone company. Aha, and here's the transfer to the insurance company. That's from last month, so she has paid. Those guys need to kick up the butt. What's this? A letter? Dear Rebecca, I have received your letter and am pleased that you're well. Of course, I will furthermore send you the full amount. Your suggestion is well intended, and I wouldn't have expected anything else from you. But there's absolutely no question about your receiving any less, even if he has now left home. You have done a wonderful job, and it's now time that you did something for yourself. Enjoy your life in Maine. With love, C. Nie będę wam tego czytał, jeżeli chcecie, to sobie zastopujcie. Myślę, że jakoś powinno być na tyle dobra, żebyście mogli sobie to sami przeczytać, ponieważ to jest taka dosyć trudna czcionka do czytania, tak więc nie będę dukał. No i tak, zauważcie, że zawsze te listy w przygodówkach, grach przygodowych są napisane z pozdrowieniami C i to jest zwykle pierwsza literka albo imienia, albo nazwiska. Zawsze to jest C, albo D, albo E, albo F i tak dalej. Nigdy to nie jest pełne imię. No właśnie, to jest takie małe spostrzeżenie. Strange. The full amount. Even if he's out of the house now? What's that all about? Here's my mom receiving a fat payment from... a $1,500 transfer from a bank in England. BCW Bank. Willow Creek Branch. Willow Creek? That name's familiar. Mom used to live in England, but was it in this Willow Creek? And who is this C character? And why is he sending her money? Here it is again. And there! She seems to get the same amount every month. Seems to be practically her only source of income.
I don't get it. She always told me she got a monthly injury compensation payment from insurance of the guy who caused the crash, which also killed my father. I definitely wasn't supposed to see that. Suppose it didn't really matter to me either. It's just that... It's just not like my mother to keep secrets from me. I'll ask her why she's lied to me as soon as she gets better. No właśnie, i coś zaczyna być już takiego dziwnego, można to tak powiedzieć, ponieważ dostaje pieniądze z Willow Creek, czyli z miasteczka z pierwszej części. Dobra, spróbujemy może jeszcze tą szkatułkę otworzyć. There's some kind of symbols on the lid. I can't even begin to work out what they are. Nie możemy tego. W sumie mógłby to rozgryźć, ponieważ z tego co widzę tutaj są tylko 4 jakby te do przestawiania, tylko kwestia jest jeszcze ile jest znaków na każdym jakby tym przekręcanym czymś. Podejrzewam, że dużo właśnie, dlatego nie próbuję. Wchodzimy do środka i rozmawiamy z pielęgniarką. I think she's pretty okay. At least she seems to be on the case. Hi. Hello, Mr. Michaels. What can I do for you? No w sumie nawet głos ma taki zadowolony z życia, taki miły. What do you think? You reckon my mom's gonna be okay? Oh, you never can know. But for sure, there are people who come out of comas after much worse accidents than your mother's. And folks who die from much less serious accidents. You mustn't give up hope. Pray for your mother. Statistically speaking, that has no effect whatsoever. Save my time. Ale jakiś taki dziwny ma akcent, chyba ona nie jest ze Stanów. Tak mi się przynajmniej zdaje. Trochę taki może afrykańsko zaciągnięty. Może powiedzieć, że jestem rasistą, bo ewidentnie jest czarna, ale nie jest to na pewno akcent żadnego jakby stanu w Stanach Zjednoczonych. What did that guy want? He was asking about your mother. What did he want to know? He wanted to know if If she made it? Yes. But I told him we're not allowed to give out patient information. He ought to speak to you. I don't know the guy, but he's gone out of his way to avoid me twice already. You know who he is? I'm sorry, no. But he's got an accent. I think he's British, but with something else too. Listen, I don't want that guy anywhere near my mother. You understand? Of course. This Dr. Newhouse, what's he like? Oh, he's very charming. A really nice guy. He isn't from around here. He came to Biddeford a couple of years back. But he's really settled and got on well, and... Yeah, nice story. I wanted to know if he was a competent doctor. Oh yes, of course. He used to run a huge hospital in Atlanta. He's apparently rather overqualified to be working in a little place like Biddeford. But I think he enjoys the small town life. Your mother is in good hands. Are you from around here? You could say that. I grew up here. Then you surely must be able to tell me some exciting stories about the place. Ah, well, not really all that much happens here. You know, a young woman killed herself a couple of years back. She jumped into the ocean, and they had to call in extra divers to help search for her. They didn't save her, though. They never even found the body. But apart from that, there's never really much happening here. You mean Carrie? Did you know her? Yes, we used to go to aerobics together. Any idea why she killed herself? We'd all like to know the answer to that one. She was always so happy. We used to have lots of laughs together. But then, she changed. She also stopped coming to the sports events, and I lost touch with her. I had no idea she was having such a hard time with herself. Thanks for the info. No właśnie, ona powiedziała, że można tak powiedzieć, że jest stąd, że dorastała tutaj, no ale nie wiadomo skąd wyemigrowała, ponieważ na pewno nie jest... No ja w nasze
tylko generalnie po akcencie, który ma. Chociaż w sumie ludzie jak zwykle dorastają, nawet jak są mali, to albo nawet troszkę starsi, dorastają w jakimś miejscu, zwykle nabywają akcent, a ona ewidentnie nie ma, także chyba według mnie troszeczkę kłamie. Dobra, karta ubezpieczeniowa, to właściwie po co przyszliśmy tutaj. I have my mother's bank transfers here. She's already paid for the damn insurance. I was thinking the same thing myself. You know, the insurance company has made a boo-boo. Can I have them? Don't worry, I'll get on it. Dobra. So that will be the end of it then? Yes, I'll clear it all up with them. Good. Dobra, wychodzimy stąd. A jeszcze chcę wam pokazać, o tutaj jakby ktoś chciał, tutaj są te czasopisma, o tutaj o dokładnie, gdzie pokazuję kursorem. Dobra, teraz idziemy do Fullera. Widzimy, ktoś tutaj się kręci, jacyś ludzie, także nie jest to aż takie małe miasteczko. W Willow Creek to nawet żywej duszy nie ma, szczerze powiedziawszy. Dobra, wchodzimy do Fullera. Whoa. That can't be right. It's the guy from the hospital with Fuller. Who is that guy? And what's he got to do with Fuller? I ought to listen in. I can still get Fuller talking to afterwards. Dobra, idziemy do tyłu i tutaj musimy wziąć parę rzeczy. Sprawdzam shopę. An ancient rickety tool shed. This is where Fuller keeps the junk that he doesn't just throw somewhere in the yard. So, not much. Dobra, sprawdźmy, co tutaj jest w środku i co mogło nam się przydać, by nam się przydać. Reel of fishing line. There seems to be a little still on it. Dobra, bierzemy żyłkę. Only the line, I'm afraid. No hook. No to niestety nie połowimy. Do psiej That's the klatki. cage for Fuller's mother's dog. But the dog is usually in the house. At least I've never seen it here in the cage. Dobra, bierzemy stąd miskę. The water bowl is completely dry. Perhaps I can still use it. No i dobra. Musimy zrobić zdjęcie jeszcze suszarce. To będzie... Dziwne ma trochę jakby tematy do fotografowania. Będziemy mieli odblokowany dodatek dzięki temu. I think that the picture has turned out very well. Jak każde. Dobra, musimy jeszcze wziąć wiadro. A completely rusted bucket with big holes in the bottom. No jest przerdzewiałe, ale może coś nam się przyda z niego. O, mamy rączkę. The handle's busted off. I'm gonna leave the bucket there. There really isn't much more I can do with it. A wiecie, jak Anglicy mówią, jak ktoś umarł? Że kopnął w wiadro, kick the bucket. Nie tak jak u nas, że kopnął w kalendarz, tylko kick the bucket. Tak a propos. No troszkę już nazbierał tego wszystkiego. Nie wiem, gdzie on, szczerze powiedziawszy, to trzymam. Dobra, spróbujmy tutaj wejść na zaplecze i podsłuchać, o czym oni rozmawiają. Damn! The door is locked. There's a little hook that's keeping the door locked. I've got to reach it somehow. Dobra, i teraz pierwsze łączenia, czyli żyłka z rączką. I mamy Not taki... exactly a fishing rod, but maybe I can catch something else with it. Mamy taki prowizoryczny właśnie haczyk. Okno obrotowe, tutaj używamy. Chcę wam tylko pokazać, że jak dobrze będziemy wykonywać jakąś akcję, kursor zapełni się na czerwono. Zwykle on jest srebrny, a teraz się zapełnia na czerwono. That should work. I've just got to be really quiet. If the handle hits against the door, they're both sure to hear it. Done it. And they didn't notice anything. Dobra, wchodzimy do The door środka. is open again. I can go in. I just hope it doesn't squeak. Squeak, squeak. Yeah, Angelina. That might have been it. I wrote down the surname as well. For another $10, I might even remember where I put the note. Not necessary. I know her surname. And your assistant, what about him?
What assist? Oh, you mean Darren? That's my errand boy. He works here in the semester holidays. A good errand boy is worth a lot. What do you know about him? Why are you interested in him? You want to poach him from me? No problemo. For $100, I'll even write his notice straight away. What the hell? We'll say 50. Not interested. Do you know him well? What's with all the questions? His mother came in and asked if he could work here for a few weeks. He's a pussy! One of the eternally afflicted. Oh, I feel so bad and the world is so unfair and it all makes no sense. Boo-hoo. So you don't know him? And I've got no Uff. That was close. No dobra, czyli on się dowiaduje o nas głównie. They're both heading for the exit, and I'm none the wiser. Who is this guy following then? Me? Or Angelina? And why? I'm gonna ask Angelina about the man. She's British, and that guy's got a British accent. You never know, perhaps she knows him. But first, I've got unfinished business with Fuller. Dobra, wejdźmy tutaj do sklepu. Nie ma go. Hey, where's the big jellyfish? Teraz musimy zejść do piwnicy i są jakieś drzwi, których... What the hell? A secret door hidden behind the photo backdrops. No i spróbujmy je otworzyć. What the hell are you doing here, boy? Keep your hands off, Fuller! Because of you, my mother's in a coma. What have I got to do with your mother? Out! Out of my basement! Go on, get out of here! You should have told me that you called. It was obvious that something was wrong. I swear I'm gonna... You threatening me? You? Threatening me? If she doesn't wake up, I am gonna... Out! Get out of here already! You're fired! Out! 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 You better pray she doesn't die. That's the only thing that'll save your fat ass. Get out of here! If I ever catch you here again, you'll end up next to your mother. You're gonna regret this, You'll Fuller. never do anything, you pussy! You haven't got the balls! You haven't got the guts! You got nothing! I'll think of something. I'll get him back. That man's gonna pay, you just wait. But I still need the film with Angelica's pictures on it for his camera. I could use his darkroom to develop a film and make the prints. If he's not gonna pay me, then I'll do as a partial payment. Now all I have to do is somehow get him out of the store. No właśnie, musimy go jakoś wyciągnąć. Idziemy do sklepu Rosie. Tutaj mamy jakąś kobietę, ale nie możemy niestety z nią porozmawiać. Szkoda. Pogadajmy z Rosie. Hey, Rosie. Hard at work, I see. What do you want? The other package for Fuller. There must be photo paper in it. Could well be. Well, can I have it? Sure. No, please. The collection note? Yes, Then you'll have to ask. Tak, zapomniałem, że nie podpisałem Thanks. tego. Yeah. No dobra, może podpiszmy. I better not fill out this collection note right now. Dobra, nie przy Rosie. Czyli wyjdziemy sobie, już możemy wypełnić. Good. I filled it out. One package for Fuller at his address. I hope that does it. Dobra, mamy już wypełnione awizo i teraz wchodzimy do sklepu i dajemy z powrotem awizo dla Rosie. Hey, Rosie. Hard at work, I see. What do you want? Dobra, już wiemy wszystko. I wanted to pick up Fuller's package with the photo paper. No, please. I can't accept that. Why not? It's not signed. Fuller has to sign the note? Stupid. The mailman, of course.
Fuller should ask him tomorrow morning. He probably just forgot when he was posting the note through Fuller's door. Dobra, czyli musimy uzyskać It's not podpis. possible for me to wait till tomorrow. Musimy coś wymyśleć, ale to Thanks. potem. Najpierw Yeah. musimy wywabić Fullera ze sklepu i pomoże nam w tym właśnie ta klientka. Musimy z nią porozmawiać chwileczkę. Huh. The bimbo reads fashion magazines. Why is she doing that here? Excuse me, ma'am. Oh, it's you, the hoodlum from this morning. Yeah, well, I was in a rush. An important job to do. No reason to be impolite. Of course not. Powiedziała, że nie ma przyczyny, właściwie powodów, żeby być nieuprzejmym. I ona przed chwilą, my z nią rozmawialiśmy, ona się odwróciła. Excuse me, ma'am. Yes? That's fine. A, musimy jej pokazać właśnie te czasopisma, które brałem. No dobra. Chociaż może i nie. Ja. Hey, Rosie. Hot at What do work? you want? Is that a girlfriend of yours? Yeah, one of my best ones. Does she sit about in this store the whole day? Excuse me? I wouldn't know what that would have to do with you. I just mean, has she got a job or not? She doesn't need one. Actually, her husband has plenty of dough. And even if he didn't, then she could easily earn good money working as a photo model. As a photo model, huh? That could maybe help me out some. Oh, really? Nothing. It's okay. No właśnie, i o to nam chodziło. Thanks. Yeah. Na razie nie rozmawiajmy z Rosie, bo nie będzie miała nic ciekawego do powiedzenia. Może potem. Maybe. Porozmawiajmy z nią teraz. Jeszcze za wcześnie na czasopisma. Excuse me, ma'am. Yes? I've noticed you're really into those fashion magazines. Are you a model? Me? No. You're joking. You must have at least thought about becoming a photo model. Actually, I have been approached. Oh, well, that goes without saying. You see, I work for a magazine from down south. Ladies in Chrome. I've never heard of it. It's the high society magazine in the South. The magazine for the top 10,000. I'm working on a piece about life and style in the far north. Really? How exciting. Maybe you have some recent photos. I'd love to show our readers what fine taste people up here in the north have. This is your stylish convertible, right? It is! And I'd be happy to be at your disposal for your story. But I don't have any photos. That shouldn't be any problem. No właśnie, i w ten sposób wyciągniemy Fullera z jego zakładu fotograficznego. There's an excellent photographer in town, isn't there? Fuller? You can't be serious. That savage would never be able to like me properly. Oh, so you don't know What don't I know? who Fuller really is? He's an internationally renowned star photographer from New Zealand. He's been living here incognito for a few years. He's working on his life's work. He's documenting normal folks' lives here in America. Of course, he's got to stay unrecognized to do that. That's... No, I can't believe that. I swear, in a few years, when he's finished his work, it'll be the photographic sensation of the decade. I can't believe it. Show me some of his pictures, then we'll see. Well, all right then, but don't run away. No way. No właśnie, i teraz dopiero jest czas na magazyny. Swoją drogą niezły Kitty wcisnął. My God, what a lame story. But vanity has always been the biggest weakness for those kind of folks. If I can show her a few reasonable photos, then perhaps she'll lure Fuller out of the shop for me.
I've got a few of Fuller's earlier works. Really? Show me! Which pictures are by him? Oh, that one there. Oh, and there too. Oh, and here's another one. Exactly. Yeah, that one here. They're really wonderful. It was all just for the money. In reality, he's an artist, you see. But the project here in Biddeford is his real passion. Living incognito amongst us common folks, working on his masterpiece. Can you imagine what an effort it must have been for such a cultivated and refined man like Fuller to play a primitive, stinking, sweaty asshole? That's true art. You should call him. He could photograph you in your car up on the cliff top. Now? Yeah. Oh, unfortunately, I've got to hurry, my lady. I've got a deadline to meet in Dallas, you see. Oh, of course. I'll call from my car phone and arrange a photo shoot. Oh, excellent. But don't let him realize that you know his true identity. Who knows what that do to his artistic spirit? I understand. Thank you so much. No nieźle. Oh, no problem. Shall we meet here again this evening? Agreed. Nieźle jej nawciskał kitów. Unbelievable. No dobra, to by było na tyle. Jeszcze chciałem wam pokazać jedną rzecz i będziemy kończyć ten odcinek. Now I wonder, there might be a mention of this Willow Creek place in these travel guides. No właśnie. Ponieważ niby to pół godziny, ale jednak bardzo szybko mija. Really? Willow Creek pops up in the index. Page 42, section Horror, Hauntings and History. Let's see. Szczególnie jak się słucha właśnie wszystkich dialogów. No i dobra, to też mogę wam poczytać chwilę. Willow Creek, szlakiem mordercy. Amatorzy makabry z pewnością nie pożałują pieniędzy wydanych na wizytę w Willow Creek. To właśnie w tym małym, sennym angielskim miasteczku można wybrać się w podróż śladami Samuela Gordona, rozpruwacza z Worcestershire. Dziwna nazwa. Dziwna nazwa, szczerze powiedziawszy. Nie wiem za bardzo nawet jak to przeczytać. Worcestershire. Bardzo trudny, podejrzewam, że nawet Anglicy by mieli z tym problem. Dobra. Potomkiem jednego z najstarszych angielskich rodów, zamek Gordonów położony jest blisko miasta, lecz nie jest dostępny dla zwiedzających. Zamordował 5 osób w 1981 roku. Wśród nich znajdował się Wiktor, który miał zaledwie 12 lat. Muzeum Willow Creek zaprasza wszystkich miłośników grozy na zwiedzanie stałej wystawy poświęconej tym morderstwom oraz organizuje wycieczki z przewodnikiem w okresie od kwietnia do października. Wynajmij pokój w hotelu będącym niegdyś sanatorium Ashbury. No i to by było na tyle, właśnie jeżeli chodzi o tą ulotkę. Darren o dziwo nie ma żadnego komentarza. Tak więc ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się póki co podoba. Niestety troszkę częstotliwość dodawania odcinków mi spadła, ale robię co mogę i robię wtedy, kiedy mogę, tak więc musicie mi wybaczyć. W następnych odcinkach będziemy się dostawać do sekretnego pokoju Fullera, jak również będziemy brać papier fotograficzny, który sobie po prostu weźmiemy najzwyczajniej w świecie jako nagrodę za naszą ciężką pracę i będziemy musieli wymyśleć, jak to wziąć, żeby ominąć Rosie i zdobyć, może nie zdobyć, może tyle co, żeby się jakoś magicznie pojawił podpis listonosza na awizo, który właśnie mamy wypełnione już tylko bez podpisu. Dobra, dziękuję serdecznie za oglądanie, no i do następnych odcinków. Cześć!